Szanowni Państwo, mamy dzisiaj 12 czerwca 2024 roku, dobrze? 12 dzisiaj, tak? Chyba tak. Dzisiaj kręcimy wideo związane z nowo zakupionym sprzętem do firmy. Jak już możecie tutaj zobaczyć na pudle, jest to Q1 Pro. Może tu odkręcimy trochę bardziej. Tak jest, zrobimy unboxing. Jakaś drukareczka, tak jest, dokładnie. Zrobimy unboxing, zobaczymy co tutaj do nas przyszło. Przesyłka przyszła do nas w poniedziałek, mamy dzisiaj środę, także dopiero dzisiaj otwieramy. Od naszego tutaj dostawcy sprzętu, jak widzicie na wierzchu mamy próbki filamentów różnych. W większości widzę, że są to PLA. Jakieś próbeczki różnokolorowe, zielone, czarne, fioletowe, różowe i inne, ale my dobieramy się od razu do pudełeczka. Na wstępie filmu chciałem też powiedzieć, że nie jest to materiał żaden sponsorowany. Sprzęt został zakupiony za własne pieniądze i zobaczymy, co nam tutaj producent drukarki przywiózł, dostarczył albo zaoferował w tym produkcie. Także otwieramy maszynę i chodźcie, może zobaczycie od razu do środka pudła, co tutaj jest. Wow. Nie wiem, czy nie będę musiał pudła może zestawić. Chyba raczej Będzie tak. chyba wygodniej, prawda? Będzie wygodniej. Ciężkie? Takie pudełko? No trochę waży. Ile to może ważyć? 17 A, jest. Kilogramy są na pudle, 20 kg. No to nie jest tak źle. O, i po kolei jakieś mamy tutaj gadżety, mamy filament, mamy uchwyt do rolki, jakieś narzędzia, przewód, szpachelka, instrukcja. No fajnie, bo... Jak do każdej drukareczki dają. No, dobrze, dobrze. Bo ta igiełka się przydaje. Dokładnie. Tu narożniki zabezpieczone takimi plastikowymi elementami. My zabierzemy to na bok, wyciągniemy z góry ten styropian. Będziemy próbowali ją wyciągnąć. Tu jest nawet instrukcja pokazana, zobaczcie. Mamy chwytać za tą reklamówę sobie tutaj, tak? No, I tak to wyciągnąć. no nie wiem. Okay. Sztywna, udało się. Dobra, i mamy wyciągniętą maszynkę. Dobra folia. No, dobrze, zapakowane, świetnie. Producent zadbał o dobrą folię. I mamy naszym oczom, ukazuje się drukarka. A malutka. Jest to wiele mniejsza niż tamta duża QD X-Max. No, Ale fajna. ale nie do wszystkich zastosowań potrzebna jest duża drukarka. Czasami też potrzebna jest mała drukarka. Co racja. To jest taka folijka. Tak, mamy tu folijkę taką zabezpieczającą. Co tam, chciałbyś na wideo się uwiecznić? Zobacz, drukareczkę zakupiliśmy. Widzę. Podoba Ci się? Idę kosić. Okej. Zobaczymy sobie z góry, co mamy. Tu są jakieś zabezpieczenia. Będziemy musieli pościągać wszystkie zabezpieczenia. Albo może przejedziemy nią od razu Tam? na miejsce nasze docelowe. Zobaczymy, jak ona tam będzie pasowała. O, tutaj jakieś
Gumeczki są dane, troszeczkę pozmieniali konstrukcję, jeszcze chodź podejdź, zobacz. W tamtej Maxie, X-Maxie, trójce, to są takie gumki dane po narożnikach, może po to, żeby ta platforma górna się nie trzęsła. I tutaj wtedy tak wchodzi sobie na lekki wcisk, tak troszkę inaczej. Mebelek tutaj do tego. Dobra, na razie tak może stać, ale fajna, taka mała jest. Jest to otwieranie zrobione. No, tak nie przemyśleli coś tego otwierania za bardzo. Tu powinien być jakiś taki zaczep, tak jak jest w tym X-Maxie trójce, że tu jest takie na palce. Tutaj tego brakuje. Tak. Może tu od spodu sobie tak myśleli, tu jest takie wcięcie, żeby tam otwierać. No to też mogli zostawić takie, no ale mimo wszystko fajnie wygląda. Może tu trzeba sobie instrukcję jeszcze otworzyć. Tu jest user manual, to jest Quick Start Guide. Zobaczmy, co instrukcja do nas tu mówi. Aha. Tu są tak. Jeszcze nie teraz. Teraz nagrywamy wideo. Dzień dobry. A, tutaj mamy instrukcję, jak wyciągnąć z opakowania. O! Home Assistant. Co to? Boiler w domu nagrzany. Zapraszam na mycie. O, już Proszę można się bardzo, wykąpać. fotowoltaika niedobra, nagrzała nam niedobrą wodę. A tutaj mamy teraz Niedobra. unboxing zrobiony. Musimy nożyczkami przeciąć tą opaskę, więc przecinamy tutaj. Obserwujcie sobie, mamy obcinaczki i tniemy tutaj tę jedyneczkę i robimy tutaj ciap. Pierwsze ciap. Ok. Instrukcja GK. Tak, mamy później dwójkę remove all teeth, czyli musimy usunąć wszystkie teeth tutaj z głowicy drukującej. Zobaczcie sobie może na głowicę drukującą. O, tu musimy wszystkie te strytytki pousuwać, więc ciapiemy po kolei. O, kochany, dobrze zabezpieczony towar. Oj. No, dobrze mają A tu jest ta magnetyczna podkładka na stole. Podkładka jest, nie? Tak. Nie trzeba dokupić do niej żadnej podkładki, bo Nie, już jest. jest. Fajnie. Jest. A Zaraz... do tej Quidditch trzeba było dokupić, czy nie była już w zestawie? Nie, była w zestawie. A, też była w zestawie. Tak, ja dokupiłem osobiście drugą, bo chciałem po prostu, żeby były dwie. A ile taka duża do Quidditch X Maxa kosztowała? Pamiętasz może? Nie wiem, 100 coś złotych, ale dokładnie nie wiem ile. No tutaj to samo rozwiązanie jest z tym łańcuszkiem, pewnie też po czasie się tutaj to zepsuje, bo tutaj ten wciskacz od tego łańcucha, albo raczej od tej prowadnicy przewodu, on się tutaj psuje i później taki jest, o tak zostaje. Możesz dać zbliżenie, że tu jest ta sama dolegliwość co w X-Maxie trójce. Nie poprawili tego rozwiązania tutaj. No, cała ta głowica, to wszystko drukujące jest takie samo. Tutaj dodatek jest, o, możecie zobaczyć, tu jest taki czyszczący jakby pad do czyszczenia głowicy. Ona sobie tu podjeżdża i czyści, a tutaj dodatkowo jeszcze, o, jak się naciśnie, to się wysuwa. Także mamy już odblokowaną naszą głowicę drukującą. Teraz instrukcja pokazuje nam, że musimy... Co musimy zrobić? Tutaj musimy odkręcić śruby, które znajdują się tam na dole i są oznaczone tutaj i są oznaczone tutaj i są oznaczone takimi naklejkami właśnie i musimy je odkręcić, zabezpieczenia im. Do tego celu użyjemy klucza zawartego do zestawu. Dobra, to jest ten.
Ok, odkręcamy, także patrzcie sobie teraz, bo będziemy odkręcać. Zróbcie tu sobie przybliżonko. Mamy już dwie śrubeczki odkręcone. Teraz z drugiej strony. Przejdźcie sobie z drugiej. Teraz tutaj mamy do odkręcenia. Już. O, tutaj mamy śrubki do odkręcenia. Dobra. Tutaj mamy płytę, blachę magnetyczną, fajną taką. Fajna mała tacka. O, i mamy chyba tą poprawioną wersję już tej drukarki z tym nowszym typem stołu, który łatwiej się jakby chyba wkłada tą płytę. Albo i nie, nie wiem. Nie, chyba to jest ta dobra wersja. Dobra, ok. Jeszcze tutaj odklejamy z tyłu tą taśmę. Tutaj znajduje się w sumie to chyba nie musimy tego odklejać. A to nie jest specjalnie przyklejone? Take off for the first time. Nie, no jest take off, czyli take off. Take it off. Tutaj jest nawet zaznaczone, o żeby ten. Ups. Dobrze Upsi daisy. dobrze się trzyma. No to co? Chyba zrobimy pierwsze podłączenie do prądu i zobaczymy, Czy starczy nam kabelka? czy możemy sobie wystartować tutaj z przewodem. O, nawet mamy przewód ethernetowy, żeby sobie podłączyć do sieci. Ale ta drukarka ma Wi-Fi. Tak. Co tam tworzysz? Nic. Co to było? Ja! Przeglądam się. Ja dzisiaj nie wyjściowa, to się nie pokazuje. A tutaj widziałaś siebie. Buzię widzę. Dobra. Czyli na dole w sumie jak tamto. Okej, tak. X-Max. One są Takie porobione. jak- samo podłączenie, tylko po prostu ona jest mniejsza. Starczy kabloza? Nie, nie starczy. Musimy dać na razie jakiś przedłużacz. Startujemy, zobaczymy, czy się zaświeci. O, zaświeciła się maszyna. Tutaj też mamy fajnie opisane, bo mamy tutaj pokazane, że po włączeniu podgrzewania komory zamknąć drukarkę trzeba od góry i od przodu. A jak się drukuje PLA, gumę albo PETG, to proszę otworzyć górną pokrywę i przednie drzwi. Tu mamy też informację od góry drukarki. Możecie zobaczyć to. Że należy Smarować. regularnie. No i mamy menu konfiguracyjne, a więc może mamy po polsku już, niestety. Tak, po polsku. Nas nie doceniają na razie. Dajemy next. I teraz mamy to, co w instrukcji. Musimy usunąć wszystkie opaski. My opaski już usunęliśmy. Are you Ekstruder mamy wolny. Tu nam się wszystko ładnie rusza. Sprawdźmy, upewnijmy się. Tu nam się rusza w każdym kierunku. Więc przechodzimy dalej. Ok. Teraz musimy odkręcić śruby. Jak widzieliście wcześniej, śruby znajdują się tutaj od stołu do celów transportowych i już je odkręciliśmy. Więc dalej. Teraz musimy się upewnić, czy platforma jest czysta i odblokowana i możemy przejść dalej. Wow, patrzcie, ruszyła się. I mamy tutaj keep pushing the filament into fillet run out sensor until each extruder. Dobra, czyli musimy załadować mu filament. A najpierw, zanim załadujemy filament, to założymy tutaj nasz uchwyt na filament. To jest intuicyjne. To się chyba wkłada tu i to się tak wkłada i chyba już jest włożone. Tam nic nie zatrzaskuje, nic się nie blokuje. A gdzie to się wkłada, do tyłu czy z boku?
Tak, i z tyłu. Może przejdź z tej strony, a ja przejdę z drugiej strony. I tutaj jest. Tu, w tym miejscu jest taki uchwyt do właśnie tego. No popatrz. A, widzisz, w ten sposób. I już jest cały filament założony. Okej. I tutaj producent nas nie rozpieszcza. Dał nam 20 gram jakiegoś filamentu swojego. PLA Rapido. 20 gram to nie wiem, czy my Benchiego możemy wydrukować z tych 20 gram. Puścimy sobie. Zawsze możemy włączyć i zobaczymy, czy ma czujnik filamentu, że się skończył. W tej drukarce jest ten czujnik filamentu zmodyfikowany, jest ulepszony i jest chyba w tym miejscu teraz, tutaj się No znajduje. to się przekonamy, czy się Benchy wydrukuje, czy nie. Tutaj tak teraz dziwnie, bo tu jest ta tytka. Nie wiem, czy oni nam dali jeszcze kawałek tej Tytki. rureczki. O, pendrive'a nam dali. O, pendrive? Fajnie. Tak. Tam do tamtej chyba też pendrive'a dali. Super. Ale niestety tutaj tej rurki PTFE, czy tam teflonowe, jak się ona nazywa, nam nie dali. Dobra, nieważne, na razie założymy bez. Niech ja tylko znajdę końcówkę. O, mam końcówkę. I włożymy sobie tutaj. Chyba to jest ten nasz. Teraz zobaczymy. Tak, przechodzi Idzie. przez... Dobra, wyciągniemy tam. Ale fajnie, trochę inaczej. Otworzymy. I przepchniemy go tutaj. O, już wyskoczył. Dobra, przechodzimy dalej. Filament załadowany. Teraz będzie nam się podgrzewała tutaj główka, głowica, ekstruder. Więc ustawiamy temperaturę. 220 stopni mamy. Dobra, ekstruder ładujemy filamentem. Podejdźcie bliżej, zerknijcie tu na to. Wkładamy go. If you need folder lift up. Dobra, tu nas nic nie interesuje. Dobra, jest jakby włożony. Przechodzimy dalej. Ciągnie. Złapało go. Może otworzę ja te drzwiczki. Zobaczmy tutaj, czy za chwilę będzie filament wypływał. Powinien się za chwilę tutaj pokazać. Chyba jest. Dobra, mamy filament. Zakładamy. Ok, rurka i lecimy dalej sobie tu. Zabierzemy ten odpad. Congratulations. Czyli skończyliśmy tutorial. Gratulacje, Adam. Ok. Dobra, przeszliśmy tutorial. To może teraz jeszcze zrobimy sobie tak zwany input shaping. O. Kamera nie jest w stanie tego zarejestrować, co ona tutaj robi. Ona sobie teraz co robi? Chyba, że może ten obiektyw. No teraz wywołuje wibrację. Bada się. Fajnie. Rezonuje. Możemy zrobić warsztat tour. Mamy teraz tutaj nowy nabytek pierwszy. Tutaj mamy nowy nabytek drugi. Końcoworoczny. Tu mamy print mill od Creality. Tu mamy pierwszą naszą drukarkę Endera trójkę, którą też czasami coś drukujemy. I tu mamy Sermona D1 od Creality i też na niej drukujemy, a to są elementy, które zostały
wydrukowane ostatnio. Czerwone na Sermonie, te niebieskie na Quiddie. Niebieskie są wydrukowane z tworzywa PETG, czerwone to jest Impact PLA. Tu mamy bardzo ładny kolorek właśnie i to jest PETG Navy Blue. A tutaj Quiddie dalej jeszcze trzęsie. Ale długo się konfiguruje dosyć. Xmax szybciej się ustawiał. Może tam ma jakiś procesor wolniejszy. Completed? Completed. No i właściwie to chyba tyle. Może zobacz domek jak wygląda jeszcze. A, tu są ustawienia przeróżniaste. O, automatyczne Mhm. wyłączenia. No są różne. Tu można się połączyć pewnie z Wi-Fi. System message. I don't know. Screen of settings. A to tu byłaś. A to już byłam. O, takie różne update'y. Tu mamy ustawienia, tu mamy domek, czyli to co nam się tu może wydrukować. Tu mamy takie Tata. ustawionka XYZ. Tu mamy benchi. A, tu są przykładowe jakieś pliki. Drukujemy bencha? A możesz puścić coś. Zobacz ile filamentu pójdzie na to. 10 gram. To starczyłoby chyba. 18 minut. A co tam jeszcze jest? Co się szybciej tu wydrukuje? Sprawdzimy. Wstecz to było to, dobrze pamiętam? Nie wiem. Jest 17, a to będzie 3. To jest jakaś... A to co to jest? 4,5 grama. Jakiś bloczek. Build bed screw. 11 minut. Tu przejdziemy sobie dalej, zobaczymy co tu jeszcze jest. Jest tu jeszcze coś? Jest coś. Tu jest ta... A To nie, to dużo będzie. długo. A benchy? No to może benchy. A ten buckle? Co to jest ten buckle? Minutę to ma To drukować. jest coś No malutkiego. to puśćmy to minutę. Tak? No. No to play. Play. Informations. Printing with Anchor Makers High. Mam że niby musimy otworzyć drzwiczki chyba. Confirm. Otworzymy sobie dach. Otwórz całkowicie, ściągnij wszystko i drzwiczki też trzeba otworzyć, no. Tak? No. Tak powiedzieli? No, opatrz, czyszczenie się odbywa teraz. Myju. Przynajmniej zamkniemy. Na Szybciej się stół nagrzewa, ale szybko się stół nagrzewa, już jest 40 stopni. Szybko? No. Szybciej niż tamtej. No Chociaż tamta tak. jest większa, to jest mniejszy niż No tamta. właśnie dlatego ta drukarka ma tę zaletę, że tutaj jest mały stoliczek i on się szybciej nagrzeje niż ten duży stoliczek. O, rozpoczęła czyszczenie. Umyła się. Myję sobie. Myju robi. Chciałeś się przed... Spokojnie. Niedługo kończymy. 51 stopni. Szybko się rozgrzewa dosyć. Cały proces rozgrzewania trwa dłużej niż niby sam wydruk. 4. O, zaczyna. Ciekawe, czy będzie sobie bed leveling robić? Tak, robi sobie bed leveling. Ustawia. Kalibruje się. Mi się tylko wydaje, że ma za nisko tą białą pokrywę. Czy mi się tylko wydaje? Że ta głowica jest troszeczkę niska.
Tak ma być. Żeby nawiew był dobry. 61 stopni. To miało być do 60. Do 60 stopni. A teraz będzie sobie rozgrzewać. O, co to? Hop, 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 hop. Co to było? Co było? Hop, hop. Ciekawe. Skacze. O. Skacze. Teraz jakaś kalibracja. Kurczak. I patrz, ona wszystko robi. O, bateria słaba. 5%. Weź mój telefon, już kręć równolegle. Jest. Tutaj, tutaj. Tak? Jednominutowy wydruk. I skończyła. Szaleństwo. Trzymaj. O, moje palce. To jakoś boli. Drukowało się, jaka tam jakość w miarę? Teraz zobaczymy. Włożyłem No baterię. pięknie. Super. Ma mały element, nie? Zobaczymy tutaj, czy damy radę go. Tu mamy oryginał. O, możemy porównać. Jest troszkę to grubsze niż to niebieskie, jest troszeczkę grubsze. Tak, chyba jest grubsze trochę, no. Weszło. Upsi daisy. No to niebieskie też trzeba zostawić, nie? Co jeszcze powiesz? No i co, właściwie tyle. No, minutę wydruk trwał, a cała operacja zajęła 5 minut, bo zanim się stół rozgrzał, zanim się rozgrzała głowica, zanim zrobiła się cała kalibracja stołu, trwało to łącznie 5 minut wydrukowanie takiego malutkiego elementu do blokowania właśnie szybkozłączy pneumatycznych pod rurki te kalanowe, czy jak to się tam nazywa. No i tyle. Bardzo dziękujemy za obejrzenie naszego wideo. Trwał on dosyć długo. Rozładowała nam się bateria w jednym z urządzeń nagrywających. Kręcimy drugim telefonem. No i taką, jak widzicie, drukareczkę do firmy zakupiliśmy. Nową, kolejną. Tak jak mówiłem na początku filmu, nie jest to materiał sponsorowany, jest to materiał z naszej inicjatywy, żeby pokazać Państwu, co po prostu daje producent razem z takim urządzeniem. A teraz będziemy to urządzenie testować podczas naszych kolejnych prac, bo mamy do zrobienia różne
rzeczy do drukowania. No i bardzo dziękujemy za oglądanie wideo i oczekujemy od Was oczywiście łapek w górę, jak najbardziej, bo nam się bardzo przydadzą. I tam poniżej wideo macie magiczny przycisk, taki subskrybuj, także i subskrybujcie. Pozdrawiam i cześć.